Cześć kochani, jak zwykle witamy Was. Janusz Dąbrowski z jednej strony, gospodarz kanału Barwy Zdrowia na YouTube i Wasz ulubiony pan Andrzej Fiedoruk. Wiele sygnałów, wiele komentarzy, w wielu komentarzach mówicie, ma ogromną wiedzę pan Andrzej, ciekawie mówi i tak dalej, więc dzisiaj nadal będziemy kontynuować. Oczywiście nasz wspólny temat, czyli kwestia pól magnetycznych i tak dalej, ale niedawno było pytanie związane z jedną z wypowiedzi Andrzeja dotyczącą powiedzmy pewnego takiego przypadku gdzieś tam w Anglii czy w Norwegii. Było pytanie dotyczące, chodziło o rozwinięcie tego po prostu tematu i postaramy się to rozwinąć. Andrzej opowie w takim razie, o co chodzi, po prostu jakie były konsekwencje czy też efekty stosowania mima między innymi u pewnej pani. Zaraz pan Andrzej dokładnie o tym opowie, a później, jeżeli starczy jeszcze czasu, to opowiemy sobie o innych historiach związanych właśnie z polami magnetycznymi. Andrzeju, przypomnij, o co dokładnie chodziło w tej sprawie z kobietą w ciąży, z kobietami w ciąży w Anglii, Norwegii i tak dalej, i tak dalej. Tak, to było niesamowite były te zdarzenia. Z tym, że to jest znowuż czasokres powyżej 10 lat do tyłu, także pewnych szczegółów na pewno już nie będę nawet pamiętał. Z tym, że od razu mówię, że to były relacje nie z pierwszej ręki, tylko to były tak, albo od kogoś z rodziny, albo tam od matki była ta informacja tych osób. Słuchaj, Norwegia to był jako pierwszy przypadek, gdzie kobieta w ciąży była, w kolejnej ciąży już była, słuchaj, źle się czuła, więc badania jakieś tam kolejne, rozumiesz, ginekologiczne stwierdzili, że jest martwa ciąża. Oczywiście tą martwą ciążę usunięto tej kobiecie, ale ona po tym całym zdarzeniu miała, wiesz, no ciągle ją bolało podbrzusze, więc ona, słuchaj, oczywiście miała impulsator. Zawsze ten impulsator na włączonym pierwszym zakresie trzymała na tym podbrzuszu. Słuchaj, to trwało tam tydzień, 2, 3, potem jakaś znowu jest kontrola ginekologa. No i taka, wiesz, jest zdziwienie, bo ginekolog mówi, że no jest jakiś guz i ten guz rośnie, nie? Słuchaj, kolejna obserwacja, guz rośnie, więc ją skierowali normalnie w Oslo, słuchaj, do szpitala na operację ginekologiczną. Wiozą, słuchaj, ją na salę operacyjną, ale mówią, że tu mamy takie najnowsze jakieś generacji USG. Słuchaj, jeszcze raz zobaczymy. No słuchaj, patrzą, jest konsternacja, bo ten guz się rusza. Okazało się, że była to ciąża bliźniacza, nie zauważono tego zdarzenia. No i oczywiście, wiesz, potem jak gdyby przegięcie w drugą stronę. Chyba nadmierna była ta opiekuńczość cała w temacie. Chyba przeciągnięto w ogóle ten termin porodu, no bo jest akcja porodowa, słuchaj, jest jakieś tam zaniepokojenie na tym, więc ona się pyta, co się dzieje, tak? No, uspokajają ją, że wszystko jest w porządku, wszystko jest w porządku, słuchaj. Oczywiście tam krzyk dziecka słychać, mówią, niech się pani nie denerwuje, dziecko ma 10 na 10 punktów, tak? Ale ona się pyta Tak. dalej, o co chodzi, no bo wiesz, cały czas tam jakiś jest szum. No mówię, że bardzo były mocno zielone wody płodowe, więc w związku z tym jakieś tam działania przedsięwzięto, słuchaj, oczywiście to dziecko trzecią dobę chyba gdzieś po tym porodzie, słuchaj, oczywiście dostała jakieś tam infekcji dróg moczowych, dostała antybiotyk, słuchaj, ale nie to jest najciekawsze w tej całej sprawie. W tej całej sprawie jest najciekawsze to, że dzieciaczek w ogóle, ja tam jakiś filmik widziałem potem, kiedy już ten dziecko było trochę większe i tam gdzieś jechało w markecie na wózku, tam ciągnąc drugi wózeczek za tą antenkę. Słuchaj, okazało się co, że to dziecko poniżej roku czasu zaczęło mówić i chodzić. No w ogóle niezwykle było rozwinięte. Słuchaj, to można było powiedzieć, że taki pierwszy był, jako ciekawostkę pierwszą. Półtora roku później, słuchaj, jest zdarzenie takie w Londynie. Młoda dziewczyna, stewardessa w British Airways, tam poznała pilota, słuchaj, no i bolał ją brzuch, słuchaj. Więc ona oczywiście, no co robiła? Przede wszystkim sobie testy ciążowe sprawdzała, rozumiesz? I stosowała sobie impulsator na podbrzusze, ponieważ to była córka mojego serdecznego kolegi lekarza, no niestety mnie tak wiele lat temu odszedł z tego świata. I słuchaj, no więc miesiąc, 2, 3, w końcu mąż ją, rozumiesz, wygonił, mówi idź, zrób jakieś porządne badania, no bo wiesz, ciągle ją to boli, a ciągle z impulsatorem. Robią mi USG gdzieś tam w Londynie, słuchaj, w szpitalu, no i mówią, no gratuluję, jest pani w ciąży. A ona mówi, jak w ciąży? Mówi, przecież, mówi, ja robiłam testy i testy były ujemne. No jest pani w ciąży.
I słuchaj, robi się jakieś tam niewielkie zbiegowisko przy tym USG, więc ona pierwsze co to skojarzyła, wiesz, no, noszenie impulsatora, a to chyba był 4. miesiąc. I słuchaj, i mówi, czy przypadkiem jej impulsator, wiesz, tak nie zaszkodził, nie? Pyta się tej, mówi, a nie, mówi, wszystko jest w porządku, mówi, że no to zbiegowisko, mówi, że ci lekarze, mówi, widzą pod koniec pierwszego trymestru ciąży tak rozwinięte półkule mózgowe u dziecka, wiesz, ja nie wiem, wiesz, jak można tam, wiesz, na USG widocznie można było, tak? I słuchaj, najciekawsze to, że się rodzi tam dziewczynka z tego właśnie tego drugiego zdarzenia. Ja miałem gdzieś kiedyś zdjęcie tej dziewczynki, słuchaj, jeszcze ślady krwi pępowinowej, jest niedokładnie wytarta, już jest ubrana, słuchaj, i patrzy w ten obiektyw, słuchaj, jak tam matka chyba robiła jej zdjęcie, słuchaj, wyraz twarzy to w ogóle nie jest wyraz twarzy noworodka, bo ma taki, wiesz, no nie ma wyrazu twarzy. Słuchaj, to dziecko patrzy z takim, rozumiesz, no dosłownie wygląda jak niemowlę, a nie jak noworodek. O. I podobne zdarzenie, słuchaj, poniżej roku czasu dziecko mówi i chodzi. No. Takie dwie ciekawostki. Słuchaj, zawsze mówiłem, że ja nigdy bym swojej córce nie powiedział, no słuchaj, ty noś impulsator, rozumiesz, w ciąży, bo cokolwiek się może ciekawszego wydarzyć. Nie, nie, absolutnie. Opowiadam tak absolutnie dwie takie ciekawostki, które się wydarzyły wiele lat temu, a mniej więcej różnica pomiędzy tym jednym dzieckiem, zdarzeniem, a drugim gdzieś była 1,5 roku czasu. Jasne, Także bardzo ciekawa odpowiedź, odległy temat. odpowiedź Słuchaj, w no bo ogóle. tak, słuchaj, to co generuje impulsator, no to są kilka mikrotesli. W związku z tym, jeżeli to porównamy do natężenia pola ziemskiego, Tak, gdzie jest kilkadziesiąt mikrotesli, to jest praktycznie, można powiedzieć, homeopatia i telefon komórkowy w ręku takiej matki w ciąży właśnie. To jest bardziej zdecydowanie ma. niebezpieczne dla kobiety w ciąży, o Tak, niebo tak. niebezpieczniejsze niż A namiętnie, impulsator. słuchaj, a namiętnie kobiety w ciąży, słuchaj, nikt nie ogranicza, załóżmy, ekspozycji na te różne tam Wi-Fi, mikrofale i tak dalej. Także jako absolutna ciekawostka w temacie. Niestety, wiesz, nie mam ani kontaktu z jedną, ani z drugą, bo mówię, to jest odległa sprawa, to jest ponad 10 lat temu to zdarzenie miało miejsce, także już dzieciaki są No to są prawdopodobnie ciekawe duże. historie, dlatego że ja akurat też prowadząc swój kompleksowy program zdrowia, to nieraz proszę ludzi o jakieś sprzężenie zwrotne, to jeden tak zwany feedback, bo też chcę wiedzieć dlaczego. Dlatego, że czasami spotykam się z jakimiś takimi pierwszy raz z jakimiś przypadkami i mówię, zawsze jest ten pierwszy raz i później chodzi o to, żebym wiedział, co jeszcze można innym ludziom po prostu powiedzieć. Tak, Więc to, co Janusz, powiedziałeś, ja myślę, że to będzie świetna odpowiedź na to pytanie. A co z tymi przypadkami kobiet w ciąży właśnie w Norwegii i w nie, Anglii? absolutnie nie mówimy. Słuchaj, ja zawsze wiesz, mówię, no jeżeli jakiś tam jest dyskomfort i tak dalej, to absolutnie nie powinno mieć i nie ma negatywnego wpływu, bo mówię, to jest porównanie, słuchaj, poziomu pola magnetycznego w Tak, aglomeracji miejskiej, a na przykład gdzieś wyjście do lasu, to jest różnica rzędu no co najmniej 10 mikrotesty albo więcej, różnica. I mamy w tych obszarach, gdzieś jakichś tam parkach czy lasach, ale poza obszarem miejskim mamy to natężenie pola zdecydowanie wyższe i to służy naszemu zdrowiu, tak, a nie odwrotnie. Słuchaj, tak. Janusz, ja ci wysłałem taki filmik. Bardzo ciekawy się trafił mi film, jak rozmawia nasze ciało. Ja nie wiem, czy miałeś okazję go zobaczyć, czy nie. Jeszcze nie. Po prostu ja nie miałem A szkoda, możliwości. słuchaj, szkoda, bo jest to niesamowicie ciekawa sprawa, która no właśnie głównie to się jakby pokazuje cały proces biochemiczny w organizmie. I tam jest zwrócona bardzo mocno uwaga na jak kluczowe są nerki w naszym organizmie, gdzie mówią wręcz, że kiedyś to był jako drugorzędny organ, a teraz się okazuje, że być może jest to pierwszorzędny organ, z uwagi nawet na to, że tam właśnie były badania, są pokazane sportowców japońskich i tak dalej, gdzie że specjalnie trenują w jakichś obszarach, gdzie jest wyższe ciśnienie, słuchaj, czyli na jakichś wysokościach po to, żeby zwiększyć wydolność organizmu. Okazuje się, że jeżeli informacja, słuchaj, w układzie powstaje, że jesteśmy słabi, zmęczeni, to najprawdopodobniej, no przecież to mózg wysyła informacje do nerek, a nerki zaczynają wtedy, rozumiesz, wytwarzać erytropoetynę, która dociera z krwiobiegiem do rdzenia kręgowego, słuchaj, i do szpiku kostnego, następuje zwiększona
produkcja czerwonych krwinek, co automatycznie powoduje większą wydolność, bo jest lepsze dotlenienie i tak dalej. Tak, lepsze I teraz przyswajanie tlenu. tak, i słuchaj, cały film dotyczy biochemii, ale jeżeli zrozumiemy kluczową sprawę, że wszystkie procesy biochemiczne są sterowane z poziomu biofizycznego, no to możemy sobie dać odpowiedź teraz, czy warto i na ile warto impulsatory, słuchaj, stosować w obszarze tych nerek nadnerczych, chociażby z uwagi właśnie na te informacje zawarte w filmie, bo tam też potem, słuchaj, w dalszym ciągu, już nie pamiętam, musiał go sobie jeszcze raz co najmniej obejrzeć, tam jest z kolei też pokazana współzależność, słuchaj, komórek układu kostnego na funkcjonowanie pamięci. Słuchaj, niesamowite też są powiązania. W związku z tym jest to, mówię, taki bardzo film w sensie tym nowatorskich tam jak gdyby badań, osiągnięć i tak dalej. Jest to fajnie zwizualizowane wszystko. Także krótko mówiąc, impulsatory no warto mieć przy sobie z bardzo wielu powodów. Był Natomiast czas, że ja dużo jeździłem w trasy, więc zawsze przynajmniej jeden impulsator miałem w trakcie jazdy oczywiście, zazwyczaj na nerce z tyłu, bo nie przeszkadzało mi to. Później po paru godzinach ewentualnie przesuwałem sobie na drugą nerkę i nie było żadnego po prostu problemu. Tu jeszcze jest sprawa taka, bo mówiłeś o tym bezpieczeństwie. Ja jeszcze raz chcę po prostu potwierdzić, bo jeżeli natężenie Ziemi w tej chwili, niezależnie od tego, gdzie my jesteśmy, czy to jest równik, czy to są bieguny, ale w tej chwili najnowsze badania mówią o około 30 mikrotesli, gdzieś tam w okolicach równika około 60 mikrotesli w terenach podbiegunowych, na Syberii, w Kanadzie, gdzieś tam blisko ewentualnie biegunów, to jest ten rząd wielkości, więc nawet jeżeli się przyjmuje średnio około 70 mikrotesli, 50 mikrotesli, to pole magnetyczne wytwarzane przez Twoje impulsatory to jest z rzędu około chyba 5 mikrotesli zaledwie. poniżej, tak, poniżej. No mówię, to jest Poniżej, więc to poziom, jest absolutnie bezpieczne, bo ludzie pytają, a jeżeli mam kardiowerter na przykład, czyli wiadomo, rozrusznik serca i tak dalej, więc ja pytam, mówię, a komórkę używasz? No tak. No to mówię, chłopie, jest to bardziej niebezpieczne, tak prawdę mówiąc, niż po prostu impulsator. Impulsatory są absolutnie bezpieczne i ja tutaj cały czas powtarzam, niezależnie od tego, że też, no ale czy jakieś badania kliniczne, bo to jest taki, słuchajcie, kochani, taka kalka. A czy ma pan jakieś badania kliniczne w jakimś tam kierunku? A jakie badania kliniczne i przez Nie, kogo? Janusz, nie. No, kluczowa sprawa, jeżeli chodzi o poziom generowanych zakłóceń. Impulsator, słuchaj, takie badania posiada. To były w latach 90., słuchaj, Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna. I mamy protokoły z tych badań, gdzie oni wyraźnie określili, że to jest całkowicie bezpieczny z uwagi na to, że oni nie byli w stanie pomierzyć swoimi przyrządami Tak. poziomu zakłóceń generowanych przez impulsatory, bo były poniżej wskazań, poniżej czułości ich przyrządów. W związku z tym praktycznie no, było to niemierzalne. Na przykład producent rozrusznika serca dopuszcza 100 mikrotesli, czyli po prostu powiedzmy sobie no, około dwukrotne natężenie pola Ziemi, tak? Tak. Teraz jeżeli jeszcze przyjmiemy, że to nie jest żadna sinusoida 50 Hz, że to nie są jakieś przebiegi takie, no mówię, mocno symetryczne, zmienne sinusoidalnie, to nie są w stanie praktycznie w żaden sposób zakłócić funkcjonowania, a wręcz przeciwnie, mogą z poziomu tych nadnerczy można uzupełniać deficyt elektromagnetyczny, bo my musimy cały czas podkreślać, że w tych czasach, kiedy no, mamy tak duże nasycenie środowiska różnym smogiem, no, takim powiedzmy elektromagnetycznym, mikrofalowym, to my mamy coraz mniejszy dostęp do tych subtelnych oddziaływań, rozumiesz, magnetycznych Ziemi. W związku z tym, jeżeli cokolwiek będzie generowało te niskie częstotliwości i będzie to możliwe do uzupełnienia właśnie z poziomu tych nadenerczy, no to będzie tylko absolutnie korzyść dla organizmu, tak? Co się Dokładnie o to przekłada. chodzi, tym bardziej, że przecież no, cały czas w audycjach, jak tych swoich indywidualnych, ale w rozmowach z Tobą ciągle podkreślamy, że pole magnetyczne Ziemi to naturalne słabnie. Przecież słuchajcie, Tak.
w okresie ostatnich 150 lat, bo są prowadzone już badania bardzo dokładne na ten temat. My oczywiście Głównie nie możemy Japończycy. znać, wy to samo, w jaki sposób to się bada. Po prostu się bada, są fachowcy od tego, więc w okresie ostatnich 150 lat natężenie pola magnetycznego Ziemi zmieniło się w zależności od położenia, powiedzmy, różnych krajów o 10 do 15%. To jest, słuchajcie, naprawdę zbliża się no, w niedobry czas. Nie chcę mówić o jakichś katastrofach, ale tutaj w związku z tym suplementacja, czyli wzmacnianie, wspomaganie organizmu sztucznie generowanymi zewnętrznymi polami magnetycznymi, tymi z pasmami terapeutycznymi jest po Które prostu są nieodzowna kompatybilne, Janusz, kompletnie. które są kompatybilne do przebiegów fizjologicznych, bo to Tak, jest kluczowe, żeby tak, to co my jesteśmy w stanie zasuplementować, żeby ono było kompatybilne z tym, co się odbywa w tym przesyłaniu informacji pomiędzy komórkami systemu nerwowego. tak. Natomiast słuchaj, to, że na przykład z tym polem magnetycznym się teraz wszyscy fascynujemy zorzami polarnymi, a ja Mhm. nie wiem, czy większość ludzi zdaje sobie z tego sprawę, że zorza polarna to jest efekt w ogóle oddziaływania tych cząstek, tego twardych w ogóle jonizujących promieniowania słonecznego w tych wyższych warstwach atmosfery, ale teraz im ta barwa zorzy jest mniej zielona, a bardziej czerwona, to znaczy, że dociera to do niższych warstw atmosfery. I kolor czerwony, o ile ja pamiętam, to mówiono, że to jest 80 kilometrów. Natomiast zielony kolor to jest około 300 kilometrów. To jeżeli teraz te promieniowanie twarde dochodzi do tak niskiego pułapu w ogóle, to znaczy, że coś się dzieje z magnetosferą, że Tak. ona zaczyna przepuszczać. A kiedy to się będzie działo z tą magnetosferą tak no, niekorzystnie? No wtedy, kiedy będzie ten magnetyzm ziemski globalnie będzie słaby, tak? I to się wtedy będzie przekładało na szereg tych anomalii. Słuchaj, bo kwestia tego filmiku i przebiegunowania, Janusz, ponieważ ten filmik jest długi, może tak zrobimy, że umieścimy link do tego filmiku, rozumiesz, pod naszym tu spotkaniem. Bo mówię, on trwa ponad godzinę, tak? I dla wytrwałych warto Mówisz byłoby. o tym, o tej prelekcji Tak, tak, tego tak. pana, który akurat. Tak, tak, bo on, słuchaj, bo on tam pokazuje, słuchaj, mapki geologiczne Polski. Pokazuje, słuchaj, bardzo ciekawe w ogóle tam analizy dokonane, słuchaj, praktycznie od średniowiecza, że oni obliczyli, że ten cykl taki to jest 600 ileś letni i on dokładnie, słuchaj, w tym filmiku, który był z roku 2017, słuchaj, ja pamiętam, przesłał nam go Jurek Zięba z takim zaznaczeniem: obejrzyjcie, bo może w przyszłości uratują nas impulsatory. Słuchaj, autentycznie. Słuchaj, i tam jest o tyle ciekawa sprawa, że ten gość, mówię, 6-7 lat temu pokazał przedział czasowy, mówiąc o tym, kiedy, rozumiesz, te wydarzenia będą już na tyle zauważalne, słuchaj, Mhm. u nas. No i on podał przedział 2022-2024. Czyli my jesteśmy dokładnie, słuchaj, jak gdyby teraz w tym apogeum. No zresztą to się pokrywa z tymi wybuchami w ogóle i aktywnością słoneczną, która jest największa w okresie tym 11-letnim, ale generalnie jest największa jak gdyby w bardzo długim okresie tych okresów 11-letnich. Zakładają, że to mogą być takie perturbacje, które dotkną i energetykę, rozumiesz, i na pewno te wszystkie, tą elektronikę bardzo subtelną, czyli satelity, nie Tak, satelity w ogóle. oczywiście, to jest, jeszcze mówiąc, wejdę ci w słowo, elektronice, posłuchajcie na przykładzie samochodów. Kiedyś były Tak, samochody tak. bardzo proste, bez tych wszystkich gadżetów i tak dalej, i łatwo było je nawet naprawiać na tak zwany sznurek na drut. Dzisiaj niestety elektronika jest fajnie, bo to jest wygodne, Miękkie dużo nam podbrzusze. ułatwia, ale Tak. wcale nie ulepsza, tak prawdę Tak, mówiąc. tak. Janusz, ja nie wiem, czy ty pamiętasz przecież jedne z założeń strategicznych, słuchaj, i rosyjskiej doktryny wojennej amerykańskiej, to była wywołać eksplozję w kosmosie i wywołanie tak zwanego impulsu PIM, impulsu elektromagnetycznego, Tak, który, tak, to jest który się jeden z indukuje. efektów bomby atomowej. Tak, tak, ale to może być bomba neutronowa, to nie musi być bomba atomowa, czyli wiesz, oni wysoko mogą to właśnie spowodować tą eksplozję, wytworzy się tak zwany impuls elektromagnetyczny, Tak, który się zaindukuje
w całej elektronice. Słuchaj, śmiano się z ruskich, że u nich to wszystko to są lampy, rozumiesz, i kable ekranowane. No i się okazuje, że te lampy i kable ekranowane to przetrzymają taki PIM, a ta cała nasza wielka elektronika, słuchaj, Tak. łącznie z tymi samochodami, no to po prostu stanie tak od sobie. Pstryki to będzie wszystko kupa złomu. W związku z tym, ale podobne zjawisko może być spowodowane właśnie tym oddziaływaniem słonecznym. Słuchaj, jeżeli to będą bardzo silne wyrzuty tej masy koronalnej ze Słońca, Tak. to już takie zjawisko, chyba nie pamiętam, w którym 80 którymś roku, bo nie wiem, nie jestem w stanie teraz skojarzyć. Słuchaj, to było gdzieś Kanada i Stany Zjednoczone. Z tym, że to było w okresie letnim, był tak silny wyrzut tej masy, że on się zaindukował po liniach tych elektroenergetycznych, doszło do przeciążenia, słuchaj, stacji transformatorowych i tam w ogóle nie było przez kilka dni w ogóle prądu. Chyba nawet była część, no nie pamiętam, słuchaj, to można by poszperać. Który to był rok? 80 Ale któryś to pewnie, o ile ja do... lata ja pamiętam, bo po prostu wtedy już też zacząłem się interesować, a oprócz tego jak zacząłem pisać swoje książki, czyli naprawdę głęboko zacząłem wchodzić w ten ludzki biomagnetyzm tak zwany, to więc pamiętam, że chyba w latach 80. były bardzo silne wybuchy na Słońcu, Tak, tak, czyli bardzo duża ilość cząsteczek, która potrafiła przebić się przez magnetosferę naszą, tak. a przecież ona się Zaindukowała się po rozciąga tych na liniach, tak, kilkaset, naprawdę na kilkadziesiąt tysięcy kilometrów wokół całej planety, a jednak te cząsteczki zdołały się przebić. Ten impuls elektromagnetyczny, który, no, to co mówiłeś, jest indukcja, czyli wpływ, tak. więc prosta sprawa, posłuchajcie, jeżeli jest na przykład przewodnik z prądem, od plus, minus, przykładowo umowny kierunek, prąd płynie od plusa do minusa. Ja w jednej z audycji chyba już mówiłem na ten temat, to wokół przewodnika wytwarza się pole magnetyczne zmienne. Prosta z fizyka, z podstawówki, ale z drugiej strony, jeżeli umieścimy taki przewodnik z kolei w zmiennym polu magnetycznym, to w tym przewodniku indukuje się zmienny prąd elektryczny. I teraz, jeżeli są sieci przesyłowe, płynie przez nie prąd i teraz nagle pojawia się dodatkowy impuls, który powoduje dodatkowe Przeciążenie. przepływy prądów, to przez te instalacje po prostu siadają momentalnie. Tak. Słuchaj, bo właśnie, bo odeszliśmy od tego, rozumiesz, tego gościa i tych interpretacji różnych, jakie, wiesz, przewidywane były właśnie na rok 2022-2024. No i mówię, on tam sobie pokazuje te mapki geologiczne, gdzie większość obszaru Polski, ale powiedzmy sobie, że bardziej to jest ten obszar przedwojennej chyba Polski, czyli tutaj bez Pomorza, słuchaj, sięgający tam właśnie częściowo chyba Litwa, Białoruś, Ukraina, rozumiesz, tą stronę. No i oczywiście tutaj w głąb Polski jest pokryty rudami darniowymi. Mhm. To są obszary takie 50 na 50% jest ruda żelaza, słuchaj, z ziemią to się nie opłaca Tak, bo to jest eksploatować. 30-50% żelaza zawierają te rudy Tak, darmowe. ale co jest Już to jest charakterystyczne, od kilku centymetrów do maksymalnie metra. słuchaj, co jest charakterystyczne, że właśnie te rudy darniowe, ta ruda w ogóle żelaza, słuchaj, magnesuje się do poziomu około 5 mikrotesli. I on właśnie pokazują, że na tych właśnie tych analizach takich historycznych od średniowiecza, że pokazują, że tam w tym średniowieczu była ta ekspozycja silna, rozumiesz, gdzie prawdopodobnie w pasie tym śródziemnomorskim te promieniowanie było bardziej prostopadłe. Jeżeli tam nie było tej osłony, tej magnetosfery, rozumiesz, to tam było jak gdyby główne uderzenie. My jesteśmy bardziej pod kątem, bo jesteśmy bardziej na północ, a poza tym mamy to, rozumiesz, tą ochronę w postaci tych rud darniowych, gdzie Mhm. też szczątkowy magnetyzm został zachowany. W związku z tym, jak gdyby tam największe było narażenie i tam było, to mówiono, że ten pomór średniowieczny. I oni mówią, że to wychodzi co 600 ileś lat. No i wychodziło im z tych wyliczeń, że następny ten okres 600 ilość letni, no to wypadał właśnie w tym 2022-2024 roku. I oni właśnie też tam przywoływali te wszystkie historyczne tam sprawy, gdzie różni tam jasnowidze i przepowiadacze mówili, że obszar Polski będzie taką enklawą, gdzie to będzie, no, ludzie jak gdyby mniej będą poddani tym negatywnym oddziałaniom i przetrwają te różne tam problemy, jeżeli chodzi o te właśnie oddziaływania.
Tak samo właśnie ten ojciec Klimuszko mówił, że Tak, wraca. chciałem właśnie powiedzieć, że Tak, ojciec Klimuszko zdaje się mówił o tym też. tak. No i słuchaj, to na przykład następna kwestia, że ojciec Klimuszko mówił, że w Polsce po tych takich zmianach, rozumiesz, nastąpi ocieplenie klimatu, że będziemy hodowali pomarańcze. No. Wystarczy, że to się wszystko trochę z tymi biegunami przesunie. Przecież chociażby sam fakt Antarktydy, że nie wiem, czy ty pamiętasz, takie były kiedyś zdarzenia o takich mapy pirata Pirace'a. Turek, który, Tak, słuchaj, mapa Pirace'a, tak. Pirace'a, tak, słuchaj, przed Kolumbem jeszcze, on już miał mapy, słuchaj, na których był ląd Antarktydy był wyraźnie oznaczony i dopiero w obecnych czasach, w dobie tej techniki satelitarnej, pomimo, wiesz, tej pokrywy kilkukilometrowej lodu na Antarktydzie, słuchaj, potwierdzono dokładnie obrysy lądu, rozumiesz, z tym, co ten pirat miał Tak, tam w XV wieku, tak. słuchaj, no niesamowite historie. Zresztą ja nie wiem, słuchaj, teraz parę takich było zdarzeń, słuchaj, że przecież wylatywał tam, słuchaj, patriarcha Moskwy, słuchaj, wylatywał na biegun południowy. Oni się, papież spotkał się z nim na Kubie, nie wiem, czy pamiętasz takie zdarzenie, że tam Obama wylatywał, słuchaj, na tym biegunie południowym, no ponoć jakieś tam piramidy zostały odkryte, słuchaj, znaczy odkryte, no ten lud, który tam się gdzieś lekko odsłania, słuchaj, te zarysy, ale piramidy o budowie na przykład o boku kilometrów tam, czy 2 kilometrów nawet, czyli niesamowite w ogóle obiekty Mhm. są odkrywane. No zresztą taka też ciekawostka tej wyprawy admirała Byrda, nie? Tak, Też jest ciekawa na słynna, Antarktydę. po wojnie przecież. Tak, tak. Co się No. stało z flotą amerykańską, ale to wyciszono, Wszystko tak, tak, utajniono. tak. Najbardziej ciekawe to jest to, że wiesz, pierwsze jego jak gdyby wywiady, no to on mówił, że on tam przelatywał, że on widział tam, rozumiesz, zieloną enklawę Mhm. nad samym centralnie tym biegunem południowym. On twierdził, że on gdzieś tam wleciał, że tam był otwór, rozumiesz, wiesz, wielokilometrowy. Jak on wrócił, słuchaj, o tych zaczął rzeczach mówić, to oni chyba go psychiatrycznie, słuchaj, powiedzieli, że To facet. znaczy przez pewien czas zamknięto Tak, admirała Byrda w tak, a potem psychiatryku. dowodził całą, rozumiesz, tą armadą, która płynęła, słuchaj, gdzie były okręty wojenne, słuchaj, tam lotniskowiec i tak dalej, Tak, i różne tam Marines, słuchaj, płynęli tam, a wrócili podejrzanie zdziesiątkowani. tak, No właśnie, tak. cały czas, Janusz, cały czas się bujamy, rozumiesz, w takiej przestrzeni trochę matrixowej. I również to dotyczy właśnie tych różnych tematów ze zdrowiem. Słuchaj, jak mówię, ja już staram się, wiesz, tych reklam to już nawet nie oglądać, bo już nie ma reklamy chyba, na której by nie było, że na wszystko to jest najlepsza pigułka. No i no, To, o czym ja ciągle mówię, że słuchajcie, że największym takim niebezpieczeństwem to jest zakorzenienie się w nas takiego schematu, takiego tak, paradygmatu, że tak, pigułka jest dobra na wszystko. Użyźni tak, glebę, oczyści wodę, oczyści powietrze, na każdą chorobę, na rozwolnienie, na zaparcia, na zgagę, na tak. wszystko cudowna pigułka. Nie ma i nie będzie. Ja mówię tutaj często też, słuchajcie, o nowotworach, bo przecież robię audycję o nowotworach, więc robi się masa badań na temat nowotworów. Już wynaleziono coś, tam trwają badania skuteczni i ciągle powtarzam ludziom, mówię, zapomnijcie o tym. Nie ma, nie było, nie ma i nie będzie żadnej pigułki na nowotwór, na te wszystkie sprawy. Jedynie zmiana Janusz, na naszego stylu nowotwór, życia. Janusz, nie, Tylko sekundka. Chodzi o to, żeby zmienić swoje własne myślenie i dzisiaj możemy jedynie wspomagać organizm. Janusz, użyłeś określenia fajnego, nie ma pigułki i nie będzie na nowotwór. Na nowotwór to są pigułki, nie ma pigułek przeciw nowotworom chyba, wiesz, tak bym to określił. No, dokładnie tak. Taki eufemizm po prostu z mojej No. strony. Oczywiste. Tu jedynie zmiana z naszego stylu życia, ale wynikająca, słuchajcie, kochani, ze zmiany myślenia o sobie. Co my zjadamy, co my pijemy, co my robimy, właśnie to, co jest domeną akurat Andrzeja, chodzi o pola magnetyczne, przecież my żyjemy w oceanie pól magnetycznych, tylko pytanie jakich? Czy pola magnetycznego Ziemi naturalnego, Którego mamy do coraz czego nasze mniej, tak. organizmy są przyzwyczajone, czy sztucznie generowanych? Przecież to jest katastrofa.
O tym zresztą pisał profesor Sedlak. Słuchajcie, w latach 60., 70. cudowne, wspaniałe książki, A, cudowne, wspaniałe opracowania. Ktoś cię molestuje chyba. tak, tak, ale to I do z tego daleka trzeba po nawet. prostu wracać. Natomiast to jest tak przy okazji. W 2017 roku byłem na pewnym sympozjum, zaproszony, sympozjum medyczne. Było chyba 130 lekarzy. Oczywiście część z nich, chyba 20 w ciągu 2 dni miało swoje wystąpienie. Ja byłem akurat, to było w Cedzynie koło Kielc. Ja byłem jedynym nielekarzem, magister, inżynier. Oczywiście w tym informatorze tego całego sympozjum było napisane, że MGR INŻ, oczywiście. I akurat miałem wykład krótki, taką prelekcję 20-minutową o po prostu polach magnetycznych, bo główny organizator, zresztą były ordynator Centrum Rehabilitacji w Końskich, Centrum Reumatologicznego w Końskich, prosił mnie o ten temat, bo się zafascynował w ogóle wpływem pól magnetycznych i kiedyś napisałem w Nexusie taki artykuł, pola magnetyczne przyszłością medycyny i tak dalej. No i zrobiłem tę akurat prelekcję, wstał pewien pan profesor, później się dowiedziałem, że to był specjalista od mikrobioty jelitowej, a następnego dnia miałem mieć temat mikrobiota jelitowa, a choroby kręgu stawowego, może byśmy się dogadali. No i po tej mojej prelekcji wstał i powiedział od razu: panie inżynierze, oczywiście to była obelga, coś w rodzaju obelg kierowanych w stronę Jurka Zięby. No przecież to jest inżynier, więc on nie ma prawa się na niczym znać, na tych medycznych historiach i tak dalej. Panie inżynierze, niech pan nam wody z mózgu nie robi, bo nie ma żadnych dowodów na wpływ, na terapeutyczny wpływ pól jakichś użył słowa, jakichś pól magnetycznych na organizm. A to, co pan mówił o Sedlaku, to jest jakieś są bzdury, bo moi znajomi biofizycy mówią, że kompletnie Sedlak odleciał, jego w ogóle prace są kompletnie niezrozumiałe, miszmasz i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ja nie popuściłem tego, nie pozwoliłem sobie akurat, żeby biegał jakiś, przepraszam, ale powiem brutalnie, osioł po mojej łące i gdeptał moje kwiatki, więc no skończyło się małym skandalem, bo ja też w razie czego na język, że tak powiem, nie choruję. Trzeba było odpowiedzieć. Jeżeli mówił, żeby wody z mózgu nie robić, mówię, to czy pan nie wie, że 90 parę procent masy mózgu to jest woda, u Tak jest, niemowlęcia to jest dokładnie. prawie 98%. I dlaczego to Tak. dziecko tak szybko się uczy? Ale to już później to pominąłem oczywiście. Wybuchł mały skandal, no bo jak śmiałem pana profesora, powiedzmy, wziąć pod obcasy i tak dalej. Ale dlaczego o tym mówię? Dlaczego to przypominam? Przypominam między innymi dlatego, że słuchajcie, wielu tuzów, w ogóle do mnie nie docierają tytuły prof, med i tak, coś tam i tak dalej. Najważniejsza jest sprawa, kto kim jest i co sobą reprezentuje przede wszystkim, bo są naukowcy i są naukawcy. I na przykład temat dzisiaj pól magnetycznych jest często pomijany, niszowy. Popatrzmy, mamy technologię, ja to nazywam technologią 5 Grześków. Jakoś tak dziwnie się złożyło, że wprowadzono tę technologię w tym okresie tego celebryty całego, który w 2019 roku zapanował, tak? I tutaj Andrzej mówiłeś o tym, że w okresie tych wybuchów silnie na Słońcu, wystrzału tych mas z korony Słońca w stronę Ziemi, tych cząsteczek, w Europie często panowały różnego rodzaju epidemie w postaci dżumy i tak dalej, właśnie w okresach nasilonej aktywności Słońca. Rozszerz ten temat troszeczkę, Andrzejku, i zaraz będziemy chyba kończyć, bo zostało już mniej niż minutę. W takim razie Nie, naszej. Janusz, słuchaj, to mówię, warto będzie umieścić ten filmik, bo ja ci go Umieścimy to. podesłałem, słuchaj, i wiesz, bo to mówię, czasowo to zajmuje trochę i tłumaczenie byłoby, wiesz, może nie byłoby takie równoległe, a tam Jasne. ludzie sobie głębiej
ten temat złapią. I Dobra, natomiast ja postaram się. Andrzejku, posłuchaj, ponieważ już naprawdę czas się zbliży, zaraz Zoom nam zamknie Janusz, ja tylko słowo powiem. wszystko, Słuchaj, ja ten więc filmik. musimy kończyć. Natomiast ten link do tego filmu ja podeślę. Słuchajcie, Tak, na dzisiaj będziemy znowuż, musieli kończyć, Janusz, bo nagle nam urwie, a więc taki muszę być bardzo brutalny. Najwyżej nakręcimy jeszcze jakoś jedną audycję na te tematy. Na dzisiaj, Andrzej, bardzo Ci dziękuję za następny fajny przekaz, za te doświadczenia, za tą Anglię.